Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl oraz oczywiście kanału modelarskiego na YouTubie Tank Models TV, na którym się właśnie w tej chwili znajdujecie, jeżeli mnie oglądacie. Cofamy się do 1980 roku, mianowicie dzisiaj Wam zaprezentuję model B26 Marauder. Jest to amerykański bombowiec. Ten akurat jest z nad Europy. Ja ten model sklejałem w 1985 najprawdopodobniej w innym opakowaniu, gdzie był pomalowany, sklejony model oczywiście w kolorze srebrnym, a do dzisiaj jest nadal wydawany z tą samą grafiką co tutaj. Ten model ukazał się w ogóle pierwszy raz w 1973 roku. No teraz moi mili, co robimy? No wskakujemy do pudła i wspominamy bardzo fajne czasy. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. Voila! Tak prezentuje się opakowanie modelu z 1980. Jest to kontynuacja z pierwszego wydania, które ukazało się w 1973 roku. Mamy samolot z okresu nalotów na Europę, start z Wielkiej Brytanii, ale też tutaj mamy, proszę bardzo, malowanie srebrne, B26B w malowaniu już srebrnym, inwazyjnym. Ja właśnie swój model, który otrzymałem, co różnił się pudełkiem, tak jak wspominałem, który był na opakowaniu, był sklejony model samolotu i pomalowany właśnie w tym kamuflażu, no można tak nazwać, ale ten jest w identycznym malowaniu jak mój jeden z ulubionych modeli. Mówię tutaj o Michelu B25. I dlatego też kupiłem sobie właśnie Maraudera, żeby gdzieś upolować. Również B25, który naprawdę sprawił mi niesamowitą frajdę. Z tym, że B25 chyba był z Matchboxa. Teraz tak. W ten sposób się prezentuje opakowanie. Czy my mamy jakieś tutaj daty? Dla dzieci od 9 roku życia. Nic więcej. Tutaj uprzedzę Was, że niestety niektóre elementy oderwały się od ramki i są już luzem. Teraz tak, opakowanie, instrukcja. Mamy w 3 językach opis tego samolotu. No już troszeczkę jest, widzę, pożółkła ta instrukcja. Będę dokładnie z Wami również pierwszy raz oglądał. No i tutaj mamy pierwsze etapy sklejania, czyli zaczynamy od kabiny pilotów, później przechodzimy oczywiście sklejając i malując jednocześnie, przechodzimy do przedziału bombowego, który następnie sobie odwracamy i następnie oczywiście wklejamy już w kadłub, po pomalowaniu też kadłuba, ale do tego to jeszcze jest trochę drogi jest. Mianowicie, jak widzicie, już bardzo lubię ten model ze względu na to, że są figurki pilotów, strzelca, mamy pilota, obserwatora, bombardiera jednocześnie. No i proszę zwróćcie uwagę, że silnik składa się z 2 elementów. Mamy też oddzielnie wloty do chłodzenia silnika. No i tutaj to już widzę wyblakło bardzo mocno. W każdym razie może zobaczycie. Następnie efekt po pomalowaniu wnętrza kadłuba. No wklejamy oczywiście wszystkie elementy i możemy teraz zrobić właśnie tak. Jesteśmy na etapie właśnie kadłuba już sklejonego razem z wnętrzem i możemy model teraz zamknąć albo go otworzyć, bo wszystkie elementy, które tutaj mamy do otwierania, są również w jednym elemencie i możemy zamknąć. Po prostu dziękuję bardzo, nie chcę otwierać. To samo tyczy się podwozia. Można zrobić podwozie po prostu zamknięte, ponieważ, ale do tego zaraz dojdziemy. Ja w każdym razie
Ja w każdym razie, sklejając ten model, zrobiłem sobie wszystko pootwierane i dodatkowo jeszcze była umieszczona drabinka do wchodzenia dla załogi. Może gdzieś tu będzie widoczna, może gdzieś tu, o właśnie. Tu mamy właśnie otwartą całą przestrzeń załadunkową, no i mamy właśnie drabinkę do wchodzenia dla pilotów. Ja swego czasu myślałem też, że piloci mają gdzieś tutaj od spodu pod kabiną wejście, okazuje się, że nie. No i oczywiście montujemy również karabiny maszynowe, sklejamy cały ogon. No i mamy również strzelca w tyle kadłuba, jak i również tu w wieżyczce. A tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Kadłub. Gdzie jest kadłub? Ale to właśnie nie będzie to widoczne, ponieważ w kadłubie jest otwór zaraz za pilotami, za kabiną pilotów, jak się przechodzi do przedziału bombowego, jest taki otwór i tutaj można dwie wersje zrobić. Albo zamknięty otwór jest, ewentualnie kopułkę obserwacyjną również włożyć. I sprawdzałem, większość samolotów posiadających kopułkę były to samoloty brytyjskie, ewentualnie południowoafrykańskie, czyli no tak, Republiki Południowej Afryki. I tu właśnie mamy dwie, ale Amerykanie również mieli kopułki podczas właśnie nalotów na Europę jeszcze przed inwazją, czyli w malowaniu właśnie tym zielonym. Ale to spokojnie w historii. No i teraz sobie zaglądamy. Proszę bardzo, ja mam tutaj już część pochowanych właśnie w torebkach, a ze względu na to, że no one były. Tak się prezentuje zestaw kalkomanii i mamy tutaj informację, że jest to Martin B26B Marauder i dwie wersje oczywiście kalkomanii, łącznie no w miarę tutaj przyzwoitą nazwą tego Maraudera, bo niestety wyczytując informacje o tym modelu, no to były bardzo ostre nazwy tych modeli. Tak prezentuje się oszklenie. Tutaj właśnie jest ta kopułka do obserwacji. Ta kopułka była w ogóle obracana, to nie wiedziałem o tym. Tu mamy takie ścięcie płaskie i okazuje się, że ona była obracana tak samo jak wieża. Tu mamy kopułkę znowu wystającą pod karabiny maszynowe. Przednia, oszklenie do luków, do wizjerów. Tutaj jeszcze są, to jest oszklenie właśnie do wizjera w kadłubie, a tu mamy z tyłu po prostu montujemy. Ja to lepiej już schowam, żeby nie było później tragedii i że nie mam któregoś elementu. Więc niech one sobie tam siedzą grzecznie. Powiem, niesamowicie miłe wspomnienia mam z tego, ze sklejania tego modelu. Teraz proszę bardzo, kadłub jako pierwszy, następnie skrzydła sobie wyciągnę tutaj z pudełka. Tak prezentuje się właśnie kadłub, o może w ten sposób, tak. I tu jakby patrzymy, to właśnie tu jest przedział kabiny, następnie tu jest przejście do bombowego, najprawdopodobniej radiotelegrafista tu mógł być. I teraz tu mamy właśnie to wcięcie na tą kopułę obserwacyjną, a następnie tutaj mamy na wieżyczkę. Bardzo fajnie to mi się sklejało. No oczywiście to wszystko jest obrotowe, tylko trzeba najpierw dobrze dopasować. I teraz w tym modelu jest bardzo dziwna rzecz, bo część elementów linii podziału jest wklęsła, ale większość jest tutaj, może przesunę, żeby kamera nie głupiała. Więc prosto się składa. No wiadomo, że troszeczkę trzeba szpachli zapewne użyć, trochę przyszlifować. Jeżeli się zatrą ślady, zobaczcie sobie tutaj, na pewno trzeba będzie poprawić te ślady. No i niestety nie ma nitowania, a ten model był niesamowicie nitowany. Tak prezentuje się, o tu mamy właśnie te wizjery różnego typu. Tu montujemy znowu karabiny maszynowe. No i skrzydła.
Tak prezentuje się skrzydło, oczywiście tylko z fragmentem silnika i tu właśnie część jest wklęsła elementów, a część jest wypukła. Ale jeżeli chodzi o lotki, no to są tutaj zmatowione. To jest druga część, więc ja teraz tutaj sobie, o ile dobrze przymierzyłem, nie, źle przymierzyłem. Tutaj mamy, chyba też nie do końca to jest poprawnie. Tak ładnie mi to wchodziło swego czasu. O, tak się z jednej strony skrzydła prezentują i zwróćcie uwagę, tu wszystko idealnie pasuje. Tak się od spodu prezentuje. Też zapewne tu mamy oczywiście miejsca na reflektory, na światła pozycyjne, tak samo mamy wcięcia. Powiem Wam, że jak na model z tamtego okresu, on jest naprawdę rewelacyjnie wykonany. Co tu mamy? Ach, tu mamy właśnie elementy silnika, które też niestety się oderwały. Tu mamy osłony silnika, elementy. Tak prezentuje się osłona silnika, a tu wklejamy w te pozycje, wklejamy po prostu wloty powietrza. Druga rzecz. A tak się jeden z elementów silnika prezentuje. O, proszę, będzie teraz fajnie widać. Bardzo ładnie wykonane. Niektórzy mają problemy do dzisiaj z wykonaniem poprawnego silnika. No tutaj mamy oczywiście elementy samego silnika. Może mi się uda złożyć, bo powiem Wam, jak składałem sobie o tak luźno, no to niestety bez problemu fajnie wszystko się składało. A jak potrzebuję teraz, no właśnie, i tu mamy tak, i tu mamy silnik, i tu nam wchodzi, chyba że coś nie dopasowało, tak, to są chyba do innego skrzydła, do tego drugiego, bo coś się przesuwa, ewentualnie złe połóż, no tak. No kurka wodna, no. Jak chcę ładnie pokazać, to teraz tak, dokładnie, nie te elementy. No tu jedna z goleni, to jest przednia goleń, jeszcze nie wszystkie elementy. Tu mamy klapę, bardzo też ładnie zdetalowane, jak na ówczesne czasy. Kolejna klapa, bo tu mamy ten luk. To jest najprawdopodobniej chyba do przedniego podwozia. Mocowanie bomb wewnątrz, silnik, to i lecimy kolejne ramki oglądać, bo już tam będą ramki do oglądania. Wyjąłem ramki, no niestety tutaj elementy są te pocięte ramki i duża część elementów po prostu odpada z tego. No, mamy takie detale, lotka, będę musiał chyba pozbierać je ze względu na to, żeby one się nie pogubiły, bo tu już widzę się, o właśnie tu jedna część już odpadła, którą Wam przed chwilą prezentowałem. I może zacznę od tego. Tak, tutaj jest fragment przejścia właśnie do wnętrza, fragment powiedzmy no przedziału załogi, tylko nie wiem, czy to nie jest tam z tyłu. Tak prezentują się właśnie osłony silnika, które montujemy. Tutaj mamy klapy już zamknięte. Tu mamy tablicę ze wskaźnikami. No i posłuchajcie, crème de la crème. Są figurynki, pilociki są. A to jest zaślepka właśnie, jak nie ma tej kopułki obserwacyjnej. Tak prezentują się śmigła. Więc tutaj właśnie ta jedna z osłon odpadła. I właśnie zobaczymy sobie, a nie, tu już silnik schowam. Tu jest jedna z osłon. To lepiej, jak ja sobie to odłożę do pudełka. Tutaj oczywiście mamy w całości przedział klapy do przedziału bombowego. Niestety plastik jest dość świecący. To już Wam pokazywałem. Jeszcze raz, żebyście zerknęli. Fajny jest właśnie faktura.
Tutaj z tym ogonem chyba miałem troszeczkę problemów. Tam trzeba było trochę szpachli użyć. Tu jest bardzo fajna ramka. Tu mamy bardzo dużo elementów, jeżeli chodzi o wnętrze. Mamy też pilota, strzelca do wieżyczki. Tutaj widzicie zresztą lufę, centralnie teraz wolanty, bomby, lotki, no i elementy wnętrza. To się jakoś zaraz do tego wrócimy. A, silniki Wam pokażę drugiej części. Tu mamy oczywiście fotel bombardiera, pilota. No i tak się też koła prezentują, jak i również pozostałe elementy wnętrza. I tak naprawdę ostatnia ramka. O, tu też jest właśnie klapy. O, tak się detal wewnątrz oczywiście prezentuje. Mamy drabinki, klapy właśnie do otwierania, do wersji otwartej. Tu jeszcze jest wersja zamknięta. Przednie koło. Karabiny maszynowe na bokach kadłuba montujemy. Tu mamy te wloty powietrza. Kolejne klapy i mocowanie do bomb. Czy to jest wszystko? Tak, moi mili, to jest wszystko. Mamy już powitanie, mamy już unboxing. Mam nadzieję, że ten model Wam się spodobał. Ja przynajmniej powiem Wam, nie będę. No nie jest to nowoczesna produkcja. Oczywiście tu nie można, no tak jak Wam pokazywałem w tej chwili Spitfire'a od IBG Models, no to ziemia a niebo. Zupełnie co innego. Dobrze, przechodzimy teraz do historii. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. Na ekranach widzicie w tej chwili bombowiec B-26 Marauder, który tak naprawdę powinien nazywać się Twórcą Wdów, a nie Rabusiem, bo tak najprawdopodobniej w wolnym tłumaczeniu można na język polski przełożyć Maraudera. Był średnim bombowcem, nazywanym, tu powtórzę się, Twórcą Wdów, ze względu na duże straty tych samolotów po wejściu do służby. Tym samym często ginęły całe załogi. Piloci wręcz nienawidzili tych maszyn. W 1944 roku wprowadzono zmiany w taktyce bombardowania. Zmieniono sposób z niskiego pułapu na średni i wkrótce okazało się, że poprawiła się szansa załóg na przeżycie. I rzeczywiście pod koniec wojny załogi Marauderów mogły odnotować niższe straty niż w innych formacjach bombowców dwusilnikowych amerykańskich sił powietrznych. Maraudery oczywiście były produkowane w różnych wersjach. Trafiły na wyposażenie aż 8 grup bombowych na europejskim teatrze działań wojennych. Używane były przez wojska amerykańskie, brytyjskie, francuskie oraz południowoafrykańskie. Zapewne zauważyliście podczas unboxingu, prezentowałem Wam drugie malowanie B-26. A aktualnie na ekranach widzicie archiwalne zdjęcie historyczne tego właśnie samolotu. Ja jednak skupię się na historii modelu z Artboxa, a mianowicie samolotu Martin B-26B 25 MA Marauder o numerze 41 31 819 z 452 Eskadry Bombowej, 322 Grupy Bombowej 9 Armii Powietrznej o nazwie Miles Bitter, który stacjonował na lotnisku RAF w Suffolk w Anglii. Omawiany przeze mnie Marauder o nazwie własnej Miles Bitter był dokładnie modelem B-26B 25 MA, w którym w
wprowadzono zmiany do poprzedniej wersji, polegającej na zwiększeniu rozpiętości skrzydeł z 19,8 metra na 21,6 metrów. Przedłużono także statecznik pionowy i dodano dłuższe klapy. Uzbrojenie zostało powiększone do 12 karabinów 12,7 mm. Znajdowały się one w nosie na elastycznym uchwycie. Po dwa stałe karabiny znajdowały się po obu stronach kadłuba, tuż za pilotami. Również dodano dwa elastyczne karabiny, które znajdowały się w środkowej części kadłuba zaraz za skrzydłami. One oczywiście nie były widoczne, tylko wyjmowane były przez obsługę w trakcie ataku. Również dodano elastycznie sterowaną wieżyczkę strzelecką Martin 250 CE, która posiadała dwa karabiny, podobnie jak hydraulicznie sterowana wieżyczka strzelecka Bell typ M6 w ogonie. No i oczywiście tu trzeba dodać, że kabina pilotów została częściowo osłonięta pancerzem. Samolot ten, czyli Milton Bitter, odbył ponad 100 misji bojowych nad Europą, startując oczywiście z lotnisk Wielkiej Brytanii. W sumie spędził w powietrzu 310 godzin i 40 minut podczas misji bojowych. W trakcie tych misji nigdy nie został zmuszony do przerwania lotu z przyczyn technicznych, zawsze wracał z obydwoma silnikami, nigdy nie wracał z ładunkiem bomb, a co najważniejsze, wśród 166 lotników, którzy latali na jego pokładzie, żaden nie został ranny ani nie zginął. Pod koniec służby bombowiec nadal posiadał zainstalowane fabrycznie dwa silniki Pratt & Whitney Double Wasp. Na liczniku miał już wtedy wylatanych 449 godzin i 30 minut wylatanych od momentu wyprodukowania. A teraz trochę danych technicznych B-26B. Osiągał on maksymalną prędkość 270 mil na godzinę, czyli około 430 km na godzinę na poziomie morza, i 282 mile na godzinę, czyli 454 km na godzinę na wysokości 15 stóp, czyli to jest około 4500 metrów. Pułap taktyczny samolotu to 21 700 stóp, czyli 6614 metrów. Jego maksymalny zasięg to 2850 mil, czyli to jest mniej więcej 4500 kilometrów. Pod filmem znajdziecie oczywiście linki do źródeł, z których korzystałem. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci.